tym odcinku zobaczycie, jak działa rafineria. Rafinerie to obiekty, które zajmują się przetwarzaniem ropy naftowej. Jak będziecie mogli się przekonać w tym odcinku, powstają tu nie tylko paliwa, którymi tankujemy na stacjach benzynowych. Rafinerie oraz ich przedłużenie, jakim są zakłady petrochemiczne, produkują wiele istotnych produktów kluczowych dla innych branż gospodarki. Dlatego o rafineriach właśnie mówi się, że mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa całej gospodarki. W Polsce działają 4 rafinerie. W tym odcinku pokażemy Wam, jak działa rafineria i jakie wartościowe produkty można otrzymać z ropy naftowej. Zobaczcie sami. Ropa naftowa jest mieszaniną naturalnych węglowodorów w formie stałej, ciekłej bądź gazowej. W skład ropy wchodzi wiele cennych pierwiastków, przede wszystkim węgiel, około 80%, wodór 11%, a także siarka oraz kombinacja wielu innych cennych pierwiastków. Tutaj mam właśnie próbkę takiej surowej ropy, która jest dostarczana bezpośrednio do rafinerii. To, o co chodzi w całym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, to o to, żeby jak najbardziej ten potencjał ukryty w ropie wykorzystać. A tutaj mamy próbki zarówno ropy surowej, która trafia do przerobu, jak i produktów, które już z tej ropy udało się uzyskać. Mamy tutaj paliwo lotnicze, benzynę, 2 rodzaje oleju napędowego. Tutaj jest olej przystosowany do niskich temperatur, 2 oleje smarowe i na końcu olej opałowy. A znajdujemy się w laboratorium centralnym, w którym bada się zarówno tą ropę, która trafia do przerobu, jak i poszczególne produkty na różnych etapach tak naprawdę produkcji. Dziennie wykonuje się tu około 2500 analiz. Żeby uzyskać odpowiednie parametry surowca przeznaczonego do procesu, mierza się ze sobą różne rodzaje ropy. Do rafinerii w Płocku niegdyś trafiała głównie rosyjska ropa Repko. Dziś tych gatunków jest wiele, pochodzą ze złóż z całego świata. I tu dobrze byłoby wrócić do początku. Skąd ropa trafia do rafinerii? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy udać się na północ, a konkretnie do naftoportu w Gdańsku. Początkowo ropa płynęła do Polski tylko rurociągiem Przyjaźń ze Związku Radzieckiego, ale już w latach 70. pojawił się pomysł, aby stworzyć alternatywę dla dostaw z tego kierunku. Naftoport stał się naszym oknem na świat. To tutaj przypływają tankowce z ropą naftową pochodzącą z różnych kierunków, m.in. Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Norwegii. Ropa z tych kierunków zasila m.in. rafinerię w Gdańsku. To bardzo nowoczesny obiekt, zbudowany w latach 70. i następnie modernizowany. Dziś jest jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Dalej rurociągiem pomorskim transportowana jest na południe i trafia do rafinerii Orlen w Płocku. Zobaczmy zatem, na czym polegają procesy przetwarzania ropy naftowej. Naszym przewodnikiem po rafinerii w Płocku jest Grzegorz Mańkowski, dyspozytor zakładu. Żeby wejść na teren rafinerii, trzeba się odpowiednio ubrać. Musimy mieć kombinezon, kamizelkę odblaskową, kask, okulary i taki właśnie oto czujnik. Panie Grzegorzu, co to jest za czujnik? Jest to osobisty czujnik syntez gazowych, który mierzy stężenie m.in. siarkowodoru i podaje w procentach dolną granicę wybuchowości węglowodorów. Czyli tak, przygotowani możemy czuć się bezpiecznie, możemy teraz już pójść na pierwszą instalację tam, gdzie cały proces się zaczyna. Zakład produkcyjny w Płocku zajmuje ogromny obszar 520 hektarów. Na wszystkie działające tu instalacje składa się około 250 000 kilometrów rur. Już niebawem ten obszar jeszcze się powiększy, o około 50 hektarów.
Za nami kolumna destylacji atmosferycznej, obok niej kolumna destylacji próżniowej. I tutaj zaczyna się cały proces przerobu ropy. Panie Grzegorzu, na czym ten proces destylacji atmosferycznej polega? Tak, jesteśmy na instalacji DRW3. Tu zaczyna się wstępny proces przeróbki ropy. Ropa jest najpierw podgrzewana na wymiennikach, trafia na węzeł odsalania, potem do pieca atmosferycznego, gdzie jest dalej podgrzewana i wędruje do kolumny destylacji atmosferycznej. Tu rozpoczyna się proces rozfrakcjonowywania ropy na poszczególne frakcje, które są dalej półproduktami. W procesie destylacji atmosferycznej na specjalnie skonstruowanych półkach wykrapiają się poszczególne produkty. Od najlżejszych do najcięższych. Od góry osadzają się gaz suchy, gaz płynny, czyli LPG, benzyny lekkie, benzyny średnie, benzyny ciężkie i olej napędowy. Na tym etapie powstaje także pozostałość atmosferyczna. Z niej też trzeba pozyskać różnorodne produkty. Nie można zadziałać na nią wyższą temperaturą, bowiem doszłoby do koksowania. Dlatego pozostałość atmosferyczna trafia do kolumny próżniowej. Zastosowanie próżni pozwala obniżyć temperatury wrzenia i dzięki temu można wydzielić kolejne produkty. Lekkie oleje próżniowe, ciężkie oleje próżniowe. Powstaje także pozostałość próżniowa. Idąc dalej, za procesem produkcji paliw samochodowych, musimy dotrzeć do instalacji reformingu katalitycznego. To właśnie tutaj, wydzielone w pierwszym procesie benzyny, są uszlachetniane. Benzyny i olej napędowy, jakie uzyskaliśmy na poprzednim etapie, to jeszcze nie jest to gotowe paliwo, którym tankujemy na stacjach benzynowych. Ono jeszcze musi przejść proces oczyszczania i tutaj właśnie jesteśmy na instalacji, w której ten proces się odbywa. Proszę powiedzieć, co to jest za miejsce? Jesteśmy na instalacji reformingu 6. Na instalacjach reformingu, na instalacjach hydroodsiarczania napędów przebiega proces odsiarczania komponentów benzyn i olejów napędowych. Ze względów ekologicznych musimy usunąć z tych półproduktów siarkę, która jest w nich zawarta. I w przypadku benzyn tak się dzieje na instalacjach reformingu. W przypadku olejów napędowych ten proces przebiega na instalacjach HON, czyli hydroodsiarczania oleju napędowego. Następnie poprzez zmieszanie kompozycji odpowiednich składników i po określeniu liczby oktanowej uzyskiwany jest gotowy produkt, a więc paliwo, którym tankujemy nasze samochody na stacjach benzynowych. Orlen produkuje też paliwo lotnicze odznaczające się odpowiednimi parametrami. Musi być na przykład odporne na niskie temperatury. Paliwo rozlewane jest m.in. do cystern kolejowych. Proces rozlewania nagraliśmy odwiedzając rafinerię w Gdańsku. To miejsce to nalewak bramowy. Tutaj benzyna i olej napędowy nalewane są do cystern kolejowych. Później te cysterny jadą do terminali, gdzie ich zawartość zostanie przetankowana do cystern samochodowych. Pojemność takiej cysterny to około 70 000 litrów, czyli starczyłoby na jakieś 1400–1500 tankowań. Z ciężkich frakcji pozostałych z pierwszego procesu również można pozyskać wartościowe produkty. Wymaga to jednak pogłębionego przerobu. Mówimy o pogłębionym przerobie ropy. Proszę wytłumaczyć, dlaczego ten przerób pogłębiony w ogóle jest konieczny? Ropa naftowa generalnie zawiera w sobie wiele składników, które można rozdzielić za pomocą destylacji. Jest to podstawowy sposób, w którym ropa jest przerabiana i była historycznie przerabiana. Natomiast wartość różnych produktów, które jesteśmy w stanie z ropy naftowej uzyskać, jest bardzo różna. Na niektórych produktach zarabiamy, na niektórych byśmy tracili. Stąd w procesie czy w czasie rozwoju metod przerobu ropy naftowej pojawiły się pomysły, jakby tu z tych mniej wartościowych albo wręcz pierwotnie odpadowych produktów destylacji ropy naftowej uzyskać więcej produktów wartościowych. I stąd pojawiły się różne techniki pogłębionego przerobu ropy. Najbardziej podstawową z nich jest technologia DCU, czyli tak zwanego opóźnionego koksowania. To jest, najprościej rzecz ujmując, proces termicznego rozkładu ciężkiej pozostałości z destylacji ropy naftowej, podczas której powstają oleje napędowe i benzyny.
Instalacja DCU to bardzo nowoczesny obiekt w skali całego świata, ale nie jedyny, jeśli chodzi o pogłębiony przerób ropy naftowej w Gdańsku. Na kolejnych instalacjach prowadzone są także inne, zaawansowane technologicznie procesy, pozwalające z półproduktów, które mogłyby być odpadami albo które dałyby produkty mało opłacalne, pozyskiwać oleje oraz benzyny. Są to procesy hydrokrakingu oraz ekstrakcji. W wyniku procesów prowadzonych w rafinerii powstają paliwa, a także oleje, smary, asfalt. Z procesów uszlachetniania paliw uzyskujemy także siarkę, a z procesów koksowania koks. Jednak z ropy można pozyskać kolejne wartościowe produkty dzięki procesom petrochemicznym. Orlen posiada 2 zakłady petrochemiczne w Płocku oraz czeskim Litwinowie. Powróćmy więc znów na chwilę do Płocka. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak pracuje zakład rafineryjny. Teraz przenosimy się do zakładu petrochemicznego. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy tymi 2 zakładami? Zakład petrochemiczny pracuje podobnie jak rafineria ponad 50 lat. Jest to jeden z najnowocześniejszych i największych zakładów tego typu w Europie. Sam zakład petrochemiczny jako petrochemia pozwala nam na wydłużenie wartości tego łańcucha przerobu ropy naftowej. Inaczej mówiąc, prościej mówiąc, petrochemia pozwala nam wycisnąć z tej cytryny jeszcze więcej tego soku, a tą cytryną jest ropa naftowa, tak? Także tak zakład funkcjonuje. Działająca obecnie wytwórnia Olefin 2 w zakładzie petrochemicznym w Płocku może wytwarzać 700 tysięcy ton etylenu i 385 tysięcy ton propylenu rocznie. Etylen i propylen służą do produkcji tworzyw sztucznych, wykorzystywanych w niemal wszystkich gałęziach gospodarki, między innymi do produkcji środków chemicznych, artykułów higienicznych, sprzętu AGD, urządzeń elektronicznych, części samochodowych i wielu innych. W procesie wykorzystywane są wysokie temperatury do 1000 stopni Celsjusza, a wsad w piecu pirolitycznym osiąga prędkość dźwięku. Na końcu procesu z kolei stosowane są niskie temperatury do minus 165 stopni Celsjusza. W Płocku realizowana jest obecnie największa w ciągu ostatnich 20 lat inwestycja petrochemiczna w Europie. Chodzi o kompleks Olefin 3. To przyszłość tego przemysłu. Petrochemia w Płocku może bowiem w dużych ilościach produkować surowiec, na który zapotrzebowanie na całym świecie jest ogromne i będzie wzrastać. Na terenie nowej instalacji docelowo ma pracować nawet 600 osób. Nowy kompleks Olefin 3 będzie wytwarzał dodatkowe 740 tysięcy ton etylenu oraz 340 tysięcy ton propylenu rocznie. Jaki jest kierunek zmian w przemyśle rafineryjnym, dobrze pokazują inwestycje realizowane w rafineriach Grupy Orlen na południu Polski, w Trzebini oraz Jedliczu. Obydwa obiekty przekształcają się w biorafinerie. Generalnie skupiamy się na biopaliwach, biododatkach. Pierwsza instalacja tutaj w Trzebini to była instalacja biodiesla. Następnie instalacją, która wpisuje się w całą ideę biorafinerii, jest instalacja glikolu propylenowego, którą mamy tutaj za nami. I najnowsza instalacja to instalacja Jukofame, czyli właśnie przetwarzanie used cooking oil, czyli olejów posporzelniczych, wysokomarżowe produkty, biokomponenty drugiej generacji. Produkcja biokomponentów odpowiada m.in. wymogom przyjętym przez państwo polskie dotyczącym zwiększania ich zawartości w paliwach. Dlatego też od stycznia 2024 roku dotychczasowa benzyna E5 zawierająca do 5% biokomponentów została zastąpiona przez benzynę E10, która zawiera do 10% biokomponentów. Orlen posiada także rafinerię za granicą. Litwinowi Kralupy są jedynymi rafineriami w Czechach. Z kolei Morzejki na Litwie odgrywają strategiczną rolę w zaopatrywaniu w ropę państw bałtyckich. Tu również realizowane są istotne inwestycje pozwalające zwiększyć wydajność produkcji. W ciągu roku rafinerie Grupy Orlen przerabiają około 38 milionów ton ropy naftowej. Jak widzimy, koncern przygotowuje się już na zmiany, jakie tę branżę czekają w niedalekiej przyszłości.
wzrost znaczenia elektromobilności, przy tym spadające zużycie paliw płynnych, ciągle wzrastające zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne czy nowe paliwa jak wodór. To tylko niektóre z trendów pojawiających się na horyzoncie. Stąd tak duża ilość inwestycji, jakie prowadzone są we wszystkich rafineriach Orlenu. Dla koncernu sprostanie tym nowym trendom w gospodarce oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie stają się najważniejszym wyzwaniem. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak wygląda wydobycie ropy i gazu.